Gotowy? Merhaba, dzisiaj Nuri z kanału Kawa po turecku i Ja. Dzisiaj Nuri. no i dzisiaj ja. Dobra. Jeszcze No. raz. Bo No. tylko dzisiaj wyjątkowo Nuri, dlatego zacząłeś dzisiaj Nuri? Dobra. Merhaba, dzisiaj wyjątkowy Nuri z kanału Kawa po turecku i I ja. wyjątkowy Nuri? Czy ja jestem wyjątkowy, czy kanał, czy przywitanie? Wszystko razem. Dobra, może być tak. I ja Magda. No dobra. No chyba, że chcesz przejąć dzisiaj kanał całkiem, to ja mogę sobie odpocząć. Dobra, ty znikaj. O. Pytaliście nas dużo o turecka kuchnia i co jeszcze było? Pomóż mi. Widzisz? Nie takie łatwe. Dobra. Najpierw gdzie jesteśmy się mówi. Gdzie? No? Gdzie jesteśmy Na dzisiaj? huśtawce. Gdzie jesteśmy na huśtawce, która trochę trzeszczy. Jak będziecie taki dźwięk słyszeć, No to nie huśtawka. Bo zaraz się ten rozwali. Że aż taka ciężka jestem. Nie, ja jestem. Na pewno. Dobra. Jesteśmy dzisiaj znowu w ogrodzie u babci. Nadal w Polsce. I dzisiaj chcielibyśmy odpowiedzieć na kolejne Wasze pytanie. Jakie było pytanie? Jedzenie. Jedzenie. Czy na co dzień jemy dania tureckie czy polskie? To zależy, jak nam się chce. Na co mamy ochotę. Czasami tureckie, czasami polskie. Tak. I to niezależnie od tego, czy jesteśmy tutaj w Polsce, czy w Turcji. No. Tak. Dobra. To mamy odpowiedziane. No to dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Nie. To musimy pociągnąć temat, widzisz. Więc inne pytanie ja wymyśliłam. Jakie jest Twoje ulubione danie polskie i czy jest coś, czego nie lubisz z polskich dań? Tak jest pytanie. Ciężko pytanie. Mhm. Naprawdę, bo to jest tak. Ja ogólnie jem wszystko. To znaczy, no oczywiście są niektóre rzeczy, co mi nie smakują. Mhm. W Polsce próbowałem zrazy, kotlety, bigos, pierogi. pierogi, różne desery i ryby też. No to na przykład jeżeli chodzi o pierogi, to lubię smażone, bo zazwyczaj w Polsce ludzie jedzą gotowane i to mi trochę wygląda na surowe, niestety. I moje ulubione pierogi to są ruskie, smażone. Jeżeli chodzi o ryb, to lubię wszystkie ryby, ale moje ulubione to jest łosoś. Ziemniaki lubię, bo bardziej są miękkie. Kotlety, devolej, zrazy. I na przykład próbowałem pulpety z mięsem mielonym, pomieszanym wołowiny i wieprzowiny. No i jak? Było dobre, chociaż nie lubię i nie jem wieprzowiny tak ogólnie. Jeżeli chodzi o mięso, to wieprzowiny nie jem, bo jakoś mi brzydko pachnie. To moja opinia. Przepraszam. No ale mi też. Ja też nie jem wieprzowiny, bo nie lubię. I przypadkiem też kilka razy jadłem wieprzowinę, to nie było dobre. Tylko te pulpety mi smakowały. I tyle. No. Desery? No, desery. Ciasta? Ciasta, wszystkie ciasta lubię. Moje ulubione jest galaretka z owocami. Bez też lubię, ale owocami jak najlepiej. No i w ogóle wiesz, to nie powiedzmy, bo to takie polskie owoce, co nie ma w Turcji za bardzo. Maliny na przykład, nie? Tej galaretce lubisz? No maliny są w Turcji, ale nie tak często jak tu. Spotykane. Maliny, borówki, więc no to to jest maliny, normalne. borówki. Tak. Maliny, borówki. I
Drożdżowe ciastka, może ciasta lubię też. I kruszon. Kruszon na przykład. No tyle no. No wszystko lubisz. Tak. Ostatnio nawet A, ostatnio tak nigdy nie dawałam mu do spróbowania śledzi, bo ja nie lubię. Myślałam, że też nie będzie lubił, ale no, bardzo mi smakowało. Nie wiem czemu nie próbowałem do tej pory. Chyba coś mi Przeze się mnie. ominęło. No. Bardzo mi smakowało. No jest nawet takie powiedzonko. no, powiedzonko, no czy pan nie jada śledzie, bo od pana jedzie. Niestety trochę śmierdzi, ale bardzo lubię. Szczególnie z cebulą, jak sobie tam zrobisz to. No. No to za to przepraszam. To mnie jedynie. Oni nie czują na szczęście. No. Ale no tak, nie, Nuri wszystko je, poza właśnie mięsem wieprzowym, Tak. a tak to. Ale nie chodzi o religię czy inne typu rzeczy, takie typu rzeczy, tylko tak zapach. Nie jestem przyzwyczajony, może o to chodzi. No. I tyle. Tak jak ty nie lubisz barany czy tam wołowiny w Turcji, No czy właśnie, kozy. o tym powiedzmy, czy kozy. Właśnie teraz, jakie są moje ulubione dania w Turcji i czy czegoś nie lubię? No, No właśnie mięso, to co Nuri powiedział. Ja nie lubię baraniny i tam takich, bo no to znowu to ja nie jestem przyzwyczajona do tego i mi to brzydko pachnie. mhm. Tak jak Nuri mówił, wieprzowina. Chociaż wieprzowiny ja też nie lubię, więc No, ja ogólnie nie lubię mięsa za bardzo. Nauczyłam się w Turcji jeść wołowinę, mhm. jak jest dobrze zrobiona, dobrze przyprawiona, czy tam coś gulaszowe, czy tam Klopsy. no kyftę z mięsa mielonego wołowego, to lubię. Przyzwyczaiłam się, ale też nie jem jakoś często, jak już to kurczaka. Ale o tym powiedzmy, kurczak w Turcji? No mówią niektórzy, że to nie mięso, ale tylko tak się mówi. No. Tylko tak się mówi. Jest takie rozróżnienie w ogóle w restauracjach na białe mięso i czerwone mięso. Tak. I niektórzy uważają, że jak białe mięso typu właśnie kurczak czy ryby, to nie mięso, tylko czerwone, nie? No, ale co lubię? Lubię wszystko z warzywami, szczególnie z bakłażanem. Może papryka też lubisz? Tak, dolma. No właśnie, dolma. Dolma to są papryki faszerowane ryżem. Sarma. Sarma też. Sarma No. to z kolei są, no ja bym to porównała do naszych gołąbków, tylko że do sarmy używane są liście winogron? Liście z winogrona, nie? Tak. A, gołąbki ja próbowałem też w Polsce, zapomniałem. No. No, Takie smakowało. to jest trochę podobne, ale inne też. Tak, no. Ale wytłumaczyliśmy. No. Okej, właśnie, z warzywami wszystko i z ciastem. Jest takie ciasto tureckie, które nazywa się jufka. I to jest No. tak jak ciasto francuskie trochę jak ciasto filo. Filo, no. Filo Jak najbardziej. filo, No. no. I z tym się różne dania robi, na przykład byrek albo gyzleme i to wszystko właśnie, co jest z tym ciastem, to ja Sigara bardzo böreği. lubię. Tak. Więc to. Słodycze. O, słodycze to ja wszystkie lubię. No, słodycze, no nie mogę mówić. Mamy tak słodkie i naprawdę dobre. Baklawa. Mhm. Ale lody? Ja No, lody lubię lody bardzo, też. marasz. Tak. Cytrynowe ulubione moje. Tak. No. No. Czego nie jem? No nie jem jakichś takich wymyślnych, dziwnych rzeczy tam, co w Polsce też takie rzeczy mamy, nie tam flaki, jakieś takie tam cuda. Nie no, flaki ja lubię. No bo ty wszystko jesz. Dlatego ja nie. No. No nie. Nie bardzo. Jak to dziewuchy, nie? No, ale czy tam coś szczególnie, żebym nie lubiła, to bym nie powiedziała. Tak, przyzwyczaiłaś się. Przyzwyczaiłam się już. No to teraz właśnie powiedzmy o tym, czy jak jesteśmy w Polsce, to czy tobie brakuje jakiegoś tureckiego jedzenia, albo czy czegoś się nie da tutaj ugotować tureckiego w Polsce? Trochę muszę pomyśleć. O nie. No, jesteśmy w Polsce, Tak. teraz miesiąc mniej więcej. Coś ci brakowało tureckiego? Nie, to jest tak
za krótko, żebym za czymś tak tęsknić. No dobrze, no to jak mieszkałeś dłużej w Polsce, to tęskniłeś? Nie bardzo, bo szczerze mówiąc, ja mam żołądek jak śmieciarka. Więc ze mną nie ma problemu. No, wszystko jest ok. Mhm. Może czasami tak chciałbym mieć tam niektóre rzeczy tureckie, ale nie ma tak, że muszę to jeść, bo umrę. Tak. No. I chyba tak większość rzeczy da się przygotować No. w Polsce. No nie wiem. A jeżeli o mnie chodzi, no bo jednak ja na stałe mieszkam w Turcji, to bardziej może to mnie dotykać, no ale to rozczaruję Was, za niczym jakoś szczególnie nie tęsknię. To znaczy, jak przyjeżdżam do Polski, to chętnie jem różne rzeczy, których w Turcji nie ma, ale będąc w Turcji nie tęsknię jakoś szczególnie. A co jem od razu, jak przyjeżdżam do Polski? Dżem babci. Dżem. Bo w Turcji jest dość taki lejący, nie przypomina tego naszego polskiego, więc zawsze zabieramy dżem od babci. No. Teraz też zabierzemy na pewno. Słodycze, no, ptasie mleczko, pączki, takie rzeczy, pierniki, bo tego nie ma w Turcji. No jakby ktoś bardzo lubił wieprzowinę, no to w Turcji byłby problem, nie? Tak, byłoby ciężko. Ja nie lubię, no to mi to nie robi. Jak ktoś lubi sobie wypić, to trzeba mieć troszeczkę pieniążki w Turcji, właśnie. No ale mi tam nie przeszkadza, nie brakuje niczego. Chyba, że faktycznie są takie okazje, gdzie trzeba przygotować jakieś tradycyjne dania. Na przykład jeżeli spędzamy święta Bożego Narodzenia w Turcji, no to czasami mam problem, żeby niektóre rzeczy znaleźć. Ale o tym już mówiłam na tym filmie, to sobie zobaczcie tam. Prawie mi oko ten palce wsadziłaś. No bo nie pamiętam czystej to się potem wyświetla. To muszę tak. Dobra, sobie tam zobaczcie. I co? Tam mieliśmy mówić jeszcze? Ptasie mleczko nie ma. No to mówiłam. Jak mnie słuchasz? No to dwa razy nie mówić. A przecież tu mam przygotowane. To muszę tak. powiedzieć. Pokaż. Słuchajcie. Co masz? Ptasie mleczko? Ptasie mleczko nie. Słuchajcie. Nie. Teraz polscy widzowie to będą zaskoczeni dopiero. Dowód dla Turków, że istnieje korzeń pietruszki. Proszę Państwa, już pokazuję. Ale całe muszę jakoś, że ten. W Turcji można kupić w sklepie pod nazwą pietruszka Maydanos tylko to, natkę. A jak pytam o korzeń, to wszyscy mi mówią, że korzeń pietruszki nie istnieje. No jak to nie? No Zobaczcie. to z czego rośnie? Z czego rośnie? W Turcji prawdopodobnie uprawiana jest po prostu pietruszka naciowa, gdzie są tylko takie małe korzonki, cały czas tylko ta nać wyrasta, a korzeń nie. No i potem jak przychodzi co do czego, że ja mam gotować rosół czy inną zupę, no to latam po bazarach, po marketach i szukam tego, a tego nigdzie nie ma. I wszyscy myślą, że mi chodzi o seler albo o coś innego, no przecież wiem, co to jest seler. No więc co, no korzystam po prostu z natki i seler, takie rzeczy używam, a no i bez korzenia muszę się obejść. No i tyle, no. Może posadzimy donice czy coś w mieszkaniu. No pewnie by wyrosło, ale nie wiem, no. Słuchajcie, tureccy widzowie, powiedzcie w komentarzach, dajcie znać, czy to jest pierwszy raz, kiedy widzicie korzeń pietruszki naprawdę, czy może jednak w Turcji to istnieje, tylko ja nie wiem, jak to nazwać i gdzie to znaleźć. To mi dajcie znać. Tak, No. to tego mi brakuje. Korzenia pietruszki w Turcji. I co jeszcze? Nic więcej, no. Taki zupełnie nieekscytujący, nieciekawy będzie ten odcinek, naprawdę, bo Ale prawdę mówimy. prawdę no, tak mówimy, jest. no. Nie ma jakiegoś takiego problemu, że mi jest ciężko mieszkać w Turcji ze względu na kuchnię, albo Nuriemu było ciężko mieszkać w Polsce ze względu na kuchnię, nie. No byłoby bardziej ciężko, jakbyśmy mieszkali, nie wiem, w Chinach czy Tajlandii. No, nie masz tak dużych różnic. Teraz już są takie czasy, że różne takie produkty można dostać. Wchodzą kuchnie zagraniczne i to wszystko jest. Tak, No. I co, No. to koniec? tak, koniec, a jak? Koniec. No To- to ty się schowaj tam. Dobra, Ja- ty pożegnanie rób. I co, w ogóle mnie nie widać. No to tyle dzisiaj.
subskrybujcie Magdy kanał i łapkę w górę. Co jeszcze ona mówiła? Co tydzień ona rzuci nowe filmiki, to na YouTubie wejście i klikajcie. Udostępniajcie tam na Face'ach, na tam mediach gdzieś, rzucajcie. No i tyle, no. Za tydzień to do zobaczenia. No ale stój! Nie, ale nic się nie zapytałeś widzom, żeby tam w komentarzach... Co? Dobra, zapytam. Turcy Się mają schowaj. o pietruszkę, nie? Turcy o pietruszkę piszcie. Dobra. A Dobra, moment. nie widać mnie. Czekaj, zapytam. Madzia mi kazała zapytać widzowie coś na koniec. No to jak tam u was? Napiszcie w komentarzach, jak się czujecie codziennie, tak ogólnie w życiu. Jak wam idzie wszystko? Opowiadajcie. Ale ja zawsze się pytam o coś z odcinkiem związane. No to czy macie pietruszkę w domu? No to ten. Turcy, piszcie, czy jest pietruszka. No to już było. No to Nie, Co? nie. Ja mam pytanie Dobra, ty zrób. wymyślone. Jak mieszkacie za granicą, ludziska, to czy brakuje wam czegoś polskiego bardzo? A jak byliście w Turcji i próbowaliście tureckiego jedzenia, to co wam smakowało, co wam nie smakowało, dajcie znać. dobra. No. No to pa. No to pa.